Często wydaje nam się, że tydzień czasu w akwarystyce to wystarczająco dużo czasu, by natura zaczęła współpracować z naszymi oczekiwaniami. Po prostu oczami wyobraźni widzimy piękne akwarium, które rozwija się bezproblemowo. Rzeczywistość bywa jednak zupełnie inna, a pierwsze 7 dni życia zbiornika to zazwyczaj moment, w którym entuzjazm zderza się z twardą rzeczywistością biologiczną. Zamiast bujnej, soczystej zieleni widzimy pierwsze oznaki problemów, które, jeśli zostaną zignorowane, mogą doprowadzić do katastrofy. Ale to właśnie w tych problemach, w tych niuansach kryje się najważniejsza lekcja akwarystyczna. Lekcja pokory. Jesteście ciekawi, co w tym akwarium się wydarzyło? Zostańcie ze mną. Partnerem kanału jest firma Hobby, wyłączny dystrybutor produktów marki Sera i Fluval. Zanim zaczniemy, wszystkim przypominam o możliwości wsparcia kanału, polubieniu filmu i subskrypcji. Wracamy dziś do projektu, który część z Was może kojarzyć z moich starszych materiałów. Przypominam, to akwarium o pojemności niespełna 100 litrów, zbiornik, który ma dla mnie dość sentymentalną wartość, bo powstał jeszcze w czasach, gdy mieszkałem w Niemczech. Dlaczego w ogóle zdecydowałem się odkopać te archiwalne nagrania i pokazać je właśnie teraz? Powód jest prozaiczny, ale niezwykle istotny. W dobie idealnych zdjęć na Instagramie i dopieszczonych ujęć w internecie łatwo ulec złudzeniu, że akwarystyka to pasmo nieustających sukcesów. Niekiedy ludzie patrzą na takie zbiorniki i sobie myślą: wszystkim się udaje, tylko nie mi. Często takie wymuskane zdjęcia z internetu, zamiast nas inspirować, przyprawiają nas o różnego rodzaju traumy. Tymczasem to, co wydarzyło się właśnie w tym szkle, jest doskonałym dowodem na to, że nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli od samego początku. Uznałem, że szkoda byłoby ukrywać te materiały w cyfrowej szufladzie, ponieważ procesy, które tutaj zaszły, mogą posłużyć jako bezcenna lekcja, zwłaszcza dla mniej doświadczonych akwarystów, którzy często panikują, widząc pierwsze niepowodzenie. W tej chwili tego akwarium jesteśmy dokładnie w 7. dniu od zalania zbiornika. Tydzień to w skali życia ekosystemu zaledwie mgnienie oka, ale wystarczająco dużo, by zauważyć, w jakim kierunku zmierza dany projekt. Jak sami zobaczycie, sytuacja na pierwszy rzut oka nie jest najlepsza, choć daleki też jestem od nazwania jej tragiczną. To raczej klasyczny przykład trudnych początków, z którymi mierzy się niemal każdy zbiornik roślinny. W dzisiejszym odcinku przeprowadzimy swoistą sekcję zwłok, a może raczej powiedzmy na to sekcję życia tego akwarium po tygodniu od startu. I od razu mówię, że nie będziemy się tylko temu przyglądać, spróbujemy zrozumieć przyczyny tego, co tutaj widzimy. Skupimy się na 3 kluczowych aspektach. Po pierwsze, kondycja roślin. Dlaczego gatunki, które w teorii powinny rosnąć jak chwasty, nagle tracą kolor i witalność? Postaram Wam się opowiedzieć o zjawisku chlorozy i stresu adaptacyjnego u popularnych gatunków roślin. Po drugie, obsada tego akwarium. Zobaczycie pierwsze ryby, a w zasadzie już widzicie, wpuszczone do tego zbiornika i zastanowimy się, czy 7. dzień to odpowiedni moment do wprowadzania życia oraz jakie ryzyko to ze sobą niesie. Postaram się dla Was zrobić film o cierpliwości i biologii, podany jak zwykle w przystępny sposób. Chcę, żebyście po obejrzeniu tego materiału wiedzieli nie tylko, co się stało w tym akwarium, ale dlaczego tak się stało i jak możecie uniknąć podobnych stresów
we własnych zbiornikach. Przejdźmy teraz do mojej skromnej analizy tego, co dzieje się w tym akwarium. Zacznijmy od tego, co się rzuca najbardziej w oczy, czyli kondycja roślin. Wielu z Was powie, no nie ma tragedii. Ale ja mam o tym trochę inne zdanie. Jak widać na zbliżeniach, rośliny, że tak powiem, nie wyglądają na szczęśliwe. Szczególnie zwraca uwagę Micranthemum Monte Carlo. To roślina, która zazwyczaj jest pewniakiem w akwariach, tworząc gęste, soczyste dywany. W tym przypadku, jak widzimy, umieściłem tą roślinę na kamieniach, ale to też nie powinno jej przeszkadzać. Tutaj jednak, przypomnijmy, w 7. dniu od zalania zbiornika widzimy coś niepokojącego. Listki są wyraźnie wyblakłe, straciły ten intensywny, trawiasty kolor typowy dla Micranthemum, a gdzieniegdzie wyglądają wręcz tak, jakby wpadały w odcień żółci, a nawet bieli. Dlaczego tak się dzieje? Oczywiście od razu mówię, że wiele osób może tutaj z moimi tezami się nie zgadzać. Ja po prostu mówię to, co myślę. Według mnie, aby to zrozumieć, musimy sięgnąć do fizjologii roślin. To, co tutaj teraz obserwujemy, to prawdopodobnie kombinacja dwóch czynników. Pierwszy z nich jest według mnie stresem adaptacyjnym. Pamiętajmy, że większość roślin akwariowych, takich kupowanych w sklepie, kupujemy w formie emersyjnej, czyli wyhodowanej nad wodą. Najzwyczajniej po zanurzeniu roślina musi przebudować swoje struktury komórkowe, by móc pobierać składniki odżywcze z wody, a nie jak poprzednio z powietrza. Oczywiście system korzeniowy zostaje ten sam, czyli pobór składników odżywczych poprzez korzenie pozostaje ten sam. Niestety to roślinę kosztuje mnóstwo energii i po prostu jej wygląd się zmienia. Po drugie, tutaj bardziej techniczny aspekt według mnie, to podejrzenie niedoborów, które objawiają się tak zwaną chlorozą. Zjawisko to polega na zaburzeniu syntezy chlorofilu, zielonego barwnika niezbędnego do fotosyntezy. Wiem to ze swojego doświadczenia, ale też z różnych przeczytanych badaniach z zakresu hydrobiologii, które wskazują jednoznacznie, że w świeżych zbiornikach często dochodzi do zachwiania równowagi między makro i mikroelementami. Bladość nowych przyrostów, które widzimy u Monte Carlo, a także u widocznej tutaj też Marsilea hirsuta, może sugerować niedobór składników odżywczych. W tak wczesnej fazie podłoże aktywne może pochłaniać pewne pierwiastki, albo system korzeniowy nie jest jeszcze wystarczająco rozwinięty, by efektywnie je pobierać. Jak widzimy tutaj i patrzymy na Marsileę hirsutę, sytuacja jest analogiczna, czyli zamiast ciemnej substancji roślinnej jest jasna, blada, brzydka. Powiem Wam, że nawet w tym akwarium mchy, które zazwyczaj są w cudzysłowie pancerne, zachowują się trochę dziwnie. No właśnie, jeżeli jesteśmy już przy mchach, to krótka informacja, następny film będzie właśnie o mchach. Postaram się zmieścić to wszystko w jednym takim kompaktowym filmie. Wracając do tego, co w tym akwarium się dzieje, widzimy, że u mchów też widać białe końcówki, a to zła oznaka. I powiem Wam, że czasami jasne końcówki u mchów oznaczają szybki wzrost, ale w kontekście całej kondycji tego zbiornika skłaniałbym się tutaj raczej do braków, podobnie jak u innych roślin. W tym obrazie rozpaczy i nędzy jest jeden bohater, który nic sobie nie robi z trudnych warunków panujących w tym akwarium. Oczywiście jest to Anubias, jedyna roślina chyba w tym akwarium, która po 7 dniach daje w nim radę. I teraz pewnie zastanawiacie się, dlaczego właśnie Anubiasy przetrwały tam, gdzie delikatne rośliny, np. trawnikowe, poległy. Krótko i na temat. Wynika to z ich ewolucyjnego przystosowania.
Anubiasy to epifity o bardzo wolnym metabolizmie i grubych, skórzastych liściach, które magazynują zapasy składników odżywczych na tak zwaną czarną godzinę. Dzięki temu są znacznie bardziej odporne na wahania parametrów wody, w tym składników odżywczych, które są naturalne w pierwszych tygodniach funkcjonowania nowego akwarium. Czy to oznacza, że anubiasom nic nie potrzeba do życia? Oczywiście, że nie. Jeżeli sytuacja w akwarium będzie długo trwała pod względem braków składników odżywczych, jakichś wahań, parametrów wody, no to oczywiście anubiasy też padną. Jeżeli w waszym akwarium jest podobny obraz do tego, co tutaj widzicie, to oznacza, że są początki niedoborów składników odżywczych. Jeżeli w waszym akwarium zaczynają padać anubiasy, to znaczy, że jest już bardzo daleko wszystko to posunięte. Anubiasy nie są stalowymi roślinami, po prostu mają umiejętność magazynowania większych ilości składników odżywczych niż inne rośliny. Potrafią zły okres przetrzymać dłużej niż zwykłe rośliny, dlatego że, jak wspomniałem wcześniej, mają też zwolniony metabolizm, a to oznacza, że też zmiany dłużej u nich zachodzą. Teraz może dobra, a może zła wiadomość, nie wiem, ale te zmiany wolniej zachodzą w tą złą stronę, ale niestety też w tą dobrą. Dlatego według mnie, jak się wam poprawi w akwarium, no to najpierw zobaczycie na szybko rosnących łodygowcach niż na przykład na anubiasach. No dobrze, tyle o tych roślinach. Przejdźmy teraz do fauny, bo jak zapewne zauważyliście, w zbiorniku pojawiły się już żywe stworzenia. Są to oczywiście rybki. Mam tutaj kilka otosków, bystrzyki amandy oraz rybkę, która potocznie zwie się czerwonogłówką. Jest kilka gatunków ryb, które są bardzo do siebie podobne. Niektórzy na tą rybę mówią zwinnik czerwonousty, inni Rhodostomus, a inni jeszcze pewnie inaczej. Problem polega na tym, że 4 albo co najmniej 3 gatunki ryb są bardzo do siebie podobne. Na tą rybę w środowisku akwarystycznym często używa się nazwy łacińskiej Rhodostomus. Chyba że to nie jest Rhodostomus, to napiszcie o tym w komentarzu. Kochani, zdaję sobie sprawę, że dla niektórych z was wpuszczenie ryb po 7 dniach od zalania nowego zbiornika to czysta herezja. Teoretycznie cykl azotowy, proces, w którym pożyteczne bakterie zamieniają toksyczny amoniak w azotyny, a następnie azotany, trwa zazwyczaj od 2 do 4 tygodni. W tym akwarium został użyty filtr już zaszczepiony biologicznie, dlatego po 6 dniach sprawdziłem poziom NO2, był na 0, więc pomyślałem, że czas wpuścić ryby do tego akwarium. Po prostu nie miałem co z nimi robić. Pojawiło się też trochę glonów, dlatego, jak mówiłem wcześniej, wpadły tutaj otoski. To jedne z moich ulubionych ryb, wspaniałe ryby czyszczące, ale niestety statystyki pokazują, że mają one wysoką śmiertelność właśnie w świeżych zbiornikach. Dlaczego? Ponieważ żywią się biofilmem i glonami, których zazwyczaj w sterylnie nowym akwarium nie ma, jest ich mało, ale w tym akwarium pojawiło się ich naprawdę sporo. Od razu mówię, że cała obsada nie została uszczuplona nawet o 1 sztukę. A to wszystko pokazuje, że to, co piszą w internecie, to jedno, a rzeczywistość to druga sprawa i tak naprawdę wszystkie mądre rzeczy, które kiedyś przeczytamy albo posłuchamy w internecie, możemy tylko i wyłącznie dostosować do swoich warunków, czyli warunków panujących w Twoim akwarium. Patrząc na ten zbiornik z perspektywy czasu, widzimy klasyczny obraz dojrzewania akwarium. Rośliny niestety muszą swoje odchorować poprzez zmianę środowiska, ale powoli powinny się przyzwyczaić. Pierwsze tygodnie po starcie każdego zbiornika jest czasem naprawdę bardzo newralgicznym.
Z jednej strony wiemy, że rośliny potrzebują składników odżywczych, z drugiej strony mamy z tyłu głowy, że jeszcze te rośliny nie są w stanie pobierać tych składników odżywczych. A gdzieś tam za rogiem czają się już wredne glony, które zawsze pobierają składniki odżywcze. W takim przypadku wszystko należy dobrze zbilansować, żeby jednak podawać troszkę tego pożywienia dla roślin, ale nie tak dużo, żeby od razu zasilić glony. Osobiście jestem bardzo ciekaw, jak wyglądały Wasze pierwsze tygodnie z nowymi akwariami. Czy też mieliście problemy z niedoborami i blednięciem roślin, czy może udało Wam się to w jakiś bezpieczny sposób przejść przez ten etap? Oczywiście dajcie koniecznie znać o tym w komentarzach, chętnie przeczytam Wasze doświadczenia. Jeżeli ktoś chciałby zadać pytanie odnośnie tego akwarium lub ogólne jakieś pytanie, też proszę pisać w komentarzach. Jeśli ten materiał okazał się dla Was pomocny, będzie mi miło, jeśli zostaniecie ze mną na dłużej. Oczywiście tutaj zagaduję o subskrypcję, polubienie i dla największych fanów wsparcie tego kanału. Jak już wspominałem, zapraszam już na kolejny odcinek, w którym opowiem Wam wszystko o mchach akwariowych. Tradycyjnie wspierający zobaczą ten film wcześniej. Dzisiaj to tyle, pozdrawiam akwaryści, do następnego razu. Cześć!